Dobry wieczór. Witam serdecznie w imieniu Stowarzyszenia Dzień Dobry Lil. Naszą gościnią jest pani Renata Lis, pisarka, tłumaczka, czterokrotnie nominowana do Nagrody Nike. Może wymienię, że była pani nominowana za Rękę Flauberta, w Lodach Prowansji Bunin na wygnaniu, Lesbos i Moją ukochaną i ja, prawda? Za cztery pozycje. Jest nam bardzo miło panią gościć dzisiaj. No ja też się ogromnie cieszę, że mogę się spotkać z Państwem. Jestem pod ogromnym wrażeniem pani dwóch książek, Moja ukochana i ja, którą już wymieniałam, i Moja ukochana i ja, ślub. I moje pierwsze pytanie będzie o ślub właśnie. Dlaczego zdecydowała się pani zawrzeć ślub z Elżbietą? Jak to wyglądało? To miało miejsce w Kopenhadze, prawda? W Danii. Bo wiem skądinąd, że na początku absolutnie pani o tym nie myślała. I później słyszałam, że ślub stał się dla pani tak zwanym rytuałem przejścia. Co to znaczy, jakie były motywacje pani Elżbiety i jak doszłyście do tej decyzji, a może później porozmawiamy o tym, co było po, prawda? Jakie były skutki. Mhm. Mhm. No wie Pani, to była taka sytuacja, która zaskoczyła też mnie bardzo, bo rzeczywiście nigdy tego nie planowałam, nie było to moim jakimś marzeniem. No, są osoby, które marzą o tym całe życie. Też to są osoby LGBT, niekoniecznie takie, które po prostu, dla których ten ślub jest czymś realnym. Ja nigdy, zupełnie nie. I teraz wychodzę na straszną konserwatystkę, prawda? Że byłam w Paryżu w tym roku i też właśnie się dziwili wszyscy, że o co chodzi z tym ślubem? Nikt już nie bierze ślubów, po prostu po co? No ale we Francji są związki partnerskie, więc po prostu jako alternatywa, no więc to nie jest ta sama sytuacja, my nie mamy alternatywy. No ale ślub się pojawił. Był to taki proces, który uruchomiła właśnie ta moja książka, Moja ukochana i ja, którą uruchomiła też we mnie, prawda? Bo właśnie książki działają na dwie strony, i na czytających, i na tych, którzy je piszą. I ten proces zaskoczył mnie. Ona mnie po prostu do tego jakoś popchnęła. Ona sama, jej napisanie, to, że ja mogłam wyartykułować pewne sprawy publicznie, ale też jej odbiór, taki niesłychanie żywy i emocjonalny właśnie, który oczywiście nie z kręgów politycznych, tylko jakby tak spośród normalnych ludzi. E, Bo liczyłam, że trochę też wpłynie na polityków, ale nie wpłynęło to za bardzo. Natomiast był odzew niesłychanie silny ze strony czytelników i czytelniczek. To było niesamowite i wcale niekoniecznie tylko LGBT-owskich, tak? Bo jakby oczywiście no, pisały do mnie jakieś pary kobieco-kobiece, często z wielkim, długim stażem, że takie właśnie starsze panie, często które całe życie przeżyły w Polsce, gdzieś na uboczu, tak, prowadząc jakieś własne życie w ukryciu i które mówiły, że pisały raczej do mnie, że pierwszy raz przeczytały coś, z czym mogą się identyfikować właśnie na poziomie emocjonalnym, że to jest o nich trochę, prawda? Więc jakby wysłuchałam, przeczytałam mnóstwo historii takich właśnie par i osób, no po prostu one tak jakby poczuły, że mogą i że chcą mi się zwierzać z różnych swoich życiowych i miłosnych perypetii. Po prostu to był taki, mówi się zastrzyk energii, ale zastrzyk to jest za mało powiedziane, to był jakiś po prostu jakaś Niagara po prostu takich dobrych emocji, które mnie jakby od tych ludzi jakby płynęły do mnie, tak? I to bardzo, bardzo, bardzo jakby wpłynęło na to, że ja się też jakoś poczułam w tym swoim związku jakoś mocniej. Na pewno się też jakoś dokończył nasz coming out, bo nie byłyśmy jakoś ukryte specjalnie, ale też nie byłyśmy całkiem jawnie, nie żyłyśmy. Więc jakby ta książka to dopełniła. Mm, I potem gdzieś na końcu zobaczyłam transmisję ze ślubu naszych dwóch takich młodych koleżanek. One właśnie brały ślub w Kopenhadze i ja to oglądałam, bo transmitowały na żywo, miały takiego kolegę, który umiał to zrobić. No i po prostu to było tak wzruszające i piękne. Tak one pięknie wyglądały, takie były, no bo po prostu chwytały za serce absolutnie. I też były w takim pięknym miejscu, bo tym właśnie kopenhaskim ratuszu. Jakby to wszystko tak na mnie podziałało. To był taki właśnie ten ostatni element, który przesądził, po prostu ten zachwyt. I tak poczułam wtedy, że też bym chciała tak. Mhm.
No i powiedziałam Elżbiecie, ona nigdy nie ma problemów z decyzją. Właśnie jak trzeba podjąć jakąkolwiek decyzję, to ja zawsze idę do niej, bo ja to zaraz zaczynam analizować, a to, a tamto, a z jednej, a z drugiej, a sprawy. A ona nie, ona ma taką, dąży, że tak powiem, od razu do jakiegoś ujednoznacznienia wszystkiego, wybiera. No i ona oczywiście powiedziała, że jak najbardziej. Tylko zapytała gdzie, bo jakby tu jej coś się zaświeciło w głowie, że jednak chyba nie można wziąć ślubu w Polsce, prawda? No więc no, ja powiedziałam, że w Danii. No, okej. No i w ogóle nie było żadnego gadania, zaczęłyśmy się przygotowywać. Było to super, super fajne przeżycie to wszystko. Miałyśmy już takie szczęście, bo wiem, że wcześniej też zdarzały się sytuacje i one były gdzieś tam też zaskarżane, że na przykład nie można było uzyskać w Polsce zaświadczenia o stanie cywilnym, które jest potrzebne do ślubu, no ale my już mogłyśmy. Znaczy akurat już ta przeszkoda zniknęła. I w ogóle nie było żadnych przeszkód. Nawet się okazuje, że można było nawet pewnych rzeczy nie dostarczać w tej Danii, tylko my już byliśmy takie właśnie strasznie z Europy Wschodniej, więc jakby w takim drżeniu przed biurokracją, że to trzeba wszystko, i że ona jest taka nieprzyjazna, prawda, na dzień dobry. Więc nawet jak było coś napisane, że opcjonalnie trzeba dostarczyć coś tam, to ja to dostarczyłam, przetłumaczyłam przysięgle, tak, i po prostu wszystko, wszystko. Ale potem jeszcze inne dziewczyny brały tam ślub po nas i one właśnie odkryły, że to jest opcjonalnie, więc nie dostarczyły tego i okazało się, że w ogóle nie było problemu. No w każdym razie bardzo łatwa procedura, bez mnożenia jakichś nieistotnych trudności, krótkie terminy. I strasznie wszystko przez internet i w języku angielskim, co jest ważne, i na przykład w Danii, jak się to prowadzi całą tę historię w języku angielskim, łącznie z ceremonią, no to nie trzeba wynajmować tłumacza, bo jest to po prostu równoprawny język tej ceremonii. Mm, No i to było przepiękne. I ja nawet muszę pani coś takiego powiedzieć, że, no bo ja oczywiście walczę o to, żeby można było zawierać małżeństwa w Polsce, ale tak naprawdę w głębi serca to się cieszę, że wzięłyśmy ten ślub w Danii, bo uważam, że on był piękniejszy. I nie widziałam takich pięknych ślubów. Nie mówię o weselach, ale sam ślub, prawda? Czyli ta jakby taka ceremonia w urzędzie stanu cywilnego. No po prostu w Polsce to wygląda strasznie ponuro. Jak oglądałam takie jakieś właśnie filmiki ze ślubu ostatnio kolegi właśnie w Polsce. On mieszka w Łodzi, ale przyjechał specjalnie do Warszawy, bo tu jest taki pałacyk, takie ładne niby miejsce historyczne. No i po prostu jak on pokazał zdjęcia, no to ja musiałam się ugryźć w język, żeby mu nie robić przykrości, no ale to wyglądało straszliwie. Jakiś taki stał, taki ponury urzędnik w takiej czarnej todze z takim żelaznym orłem na piersi, na łańcuchu, a oni dwoje siedzieli do niego, to było tak zdjęcie zrobione z tyłu, oni siedzieli przed nim, oni tylko dwoje na takich krzesłach. To w ogóle wyglądało jak zdjęcie z sądu. No po prostu to było coś okropnego. Mm, A ja ten nasz ślub pamiętam jako coś niesłychanie kolorowego, emocjonalnego i takiego swobodnego. To znaczy tam nie było takiego. Oczywiście, że jakiś tam istniał taki zarys tego, co należy powiedzieć podczas ceremonii ślubnej, ale każdy z tych urzędników, któremu tam dany ślub przypadał do obsłużenia, no to on sobie na tej kanwie coś tam własnego pisał, więc to było takie zindywidualizowane. I ta dziewczyna, która nam udzielała ślubu, no mówię dziewczyna, bo to była bardzo młoda kobieta, no jeśli z naszej perspektywy to właściwie nawet mogłaby być nasza córka, tak rocznikowo patrząc. No więc ona po prostu zrobiła coś tak ładnego, delikatnego, pełnego takiej wrażliwości na uczucia, na szacunku w ogóle do więzi i w ogóle mm, było to piękne. Nie było tam żadnych takich właśnie, w Polsce to się właśnie mówi, że to jakieś te obowiązki, czy że się jakąś tam komórkę społeczną zawiązuje, coś takie, jakieś właśnie takie pojęcia właśnie z innego rejestru w ogóle, takiego urzędniczego, bardzo formalnego. Tam zupełnie nie, tam była mowa właściwie o tym, co to znaczy być ze sobą, tak? Czym jest dobry związek. I wzruszająca była i była sama też wzruszona. I to było też jeszcze fajniejsze takie doznanie, bo tak jakby, bo, no bo widzi pani, no właśnie tutaj dochodzę trochę do tego rytuału, bo ślub jest dla nas, wydaje mi się, dla osób, dla par jednopłciowych z naszego kraju, jest takim momentem pierwszym i najważniejszym, właściwie kiedy się zaczyna istnieć też społecznie, publicznie jako para.
że nie ma w naszej kulturze, no a to, że praw nie ma żadnych, też to wiadomo, ale też tak by w takiej kulturze dnia codziennego. To jeszcze dla nas w Polsce nie jest taka oczywista sprawa, że żyją wśród nas pary jednopłciowe. To się oczywiście bardzo zmienia ostatnio na korzyść. Niemniej wciąż nie jest to taka oczywistość. I na przykład taka para jak my, która, no ja mam 56 lat, Elżbieta ma ponad 60, więc od razu powiem, żeby jakoś umiejscowić nas na osi czasu. No my dorastałyśmy i żyłyśmy, bo nasz związek trwa 30 lat. My żyłyśmy przez większość naszego wspólnego czasu no, w takich okolicznościach społecznych, że nie można było liczyć na takie drobne, codzienne, spontaniczne sygnały, że jesteśmy widziane jako para i że jesteśmy akceptowane jako para. Nie mówię o jakichś wielkich, wielkich zdarzeniach, ale choćby, nie wiem, sąsiedzi na klatce schodowej, którzy was widzą i jakby obejmują was tym spojrzeniem wspólnie. To są rzeczy, które pary hetero mają jakby z automatu i nawet tego nie zauważają. Zupełnie nie zauważają. Dopiero jak się tego nie ma, nie dostaje się tego, prawda? Czyli widzą was sąsiedzi, mieszkacie razem, no właściwie widzą was za stale razem, ale cały czas zakładają, że jesteście koleżankami albo jakimiś tam siostrami, czy matką i córką. My często byliśmy matką i córką, czyli jakby nie ma, a jakby zobaczyły chłopaka z dziewczyną, czy mężczyznę z kobietą, to po prostu raczej byłoby dość oczywiste, że są parą, tak? Jeżeli mieszkają razem i tak dalej. No więc chodzi mi o takie sygnały. To jakby to wszystko, co sprawia, że myśmy się czuły niewidoczne. I ten ślub był Nie, taki. na sekundę tylko przerwę, bo pisze Pani właśnie o tym udawaniu. Mam dokładnie ten cytat. Teatr ten trwa już kilkanaście lat i przerwanie go z dnia na dzień robi się coraz trudniejsze, bo przecież trzeba by nie tylko powiedzieć o sobie prawdę, ale jeszcze wyjaśnić, dlaczego tak długo kłamałyśmy, więc de facto nadal utrwalamy kłamstwo. Tak, to jest Dokładnie to. straszny węzeł, straszny, straszny węzeł. No właśnie, myśmy miały takie historie, ja zawsze opowiadam o tym na spotkaniach autorskich i zawsze się wszyscy bardzo dobrze bawią przy tym, no bo tak, miałyśmy sąsiadów, którzy przez 11 lat nas uważali i to było tak, że właśnie za pierwszym razem, to ten pierwszy raz decydujący, kiedy nas po prostu, nawet nie razem, tylko jak którąś z nas zobaczyli, a wiedzieli, że mieszkamy razem, po prostu tacy sąsiedzi next door, po prostu bardzo bliscy. No to na przykład chcieli być mili i mówili pozdrowienia dla mamy, tak? Albo na przykład, a jak tam córka? I to ten moment, jeśli w tym momencie już nie powiedziałyśmy, nie, to nie jest moja matka, tylko to jest moja partnerka, no to koniec, prawda? A oczywiście tak było, no ja od razu powiedziałam tak, no dziękuję, dobrze, albo coś tam przekażę i tak już poszło. No i jak za drugim razem, no to teraz i znowu, i tak jakby to trwa 11 lat, tych sytuacji jest ileś tam, setki, no to właśnie, to jest naprawdę trudne. A jeszcze gorzej miałyśmy z fryzjerem, bo mamy wspólnego fryzjera, to było jeszcze dłużej trwało. I to naprawdę, to już była komedia normalnie. Taka tragifarsa. No więc właśnie, no więc właśnie. I to nikomu nie polecam, bo właśnie to jest taki paradoks, że takie rzeczy się odstawia, mając poczucie, że tak jest łatwiej, że to upraszcza sprawę, zdejmuje z nas jakiś problem, tak? No zupełnie jest odwrotnie. Znaczy to dopiero stwarza problem, z którego naprawdę trudno jest potem wyjść. A ma Pani poczucie w ostatnich latach, że jakość Pani życia w związku z kobietą się jednak polepszyła? To znaczy, że dzięki tym zmianom społecznym, no bo z badań wynika, że teraz większość Polek i Polaków jednak akceptuje te związki jednopłciowe. No bardzo dużo, E, tak. czy, Bardzo. czy, czy coś się zmieniło w poziomie akceptacji w Pani życiu jako Pani, tak? Nie na poziomie ogólnospołecznym, tylko czy Pani odczuwa więcej akceptacji ze strony znajomych, przyjaciół, rodziny, nawet osób publicznych, czy na razie nie ma takiego przełożenia, że to nie jest tak, że więcej się o tym mówi, badania są pozytywne? Mówi się więcej, i to się stało takim tematem głównonurtowym. Mhm. Myśmy prowadziły z Elżbietą takie wydawnictwo do jakiegoś, no przez ileś lat, 20 chyba, i wydawałyśmy takie właśnie książki, które dotyczyły problematyki feministycznej, też queerowej, lesbijskiej, takie z historii kultury.
I wtedy, te 20 lat temu, to my byłyśmy jakimś marginesem i niszą. Znaczy to w ogóle było na tym poziomie, że na przykład jak wydałyśmy Związki miłosne między kobietami Marie Jobonnet, zresztą takiej francuskiej profesorki. O, Rzeszku, będzie musiała. Wytniemy, wytniemy. No więc okazało się, że Gazeta Wyborcza nie chce tego zrecenzować ze względu na temat. No więc to jest oczywiście nie do uwierzenia dzisiaj, czy to się tak bardzo zmieniło. Wszyscy o tym mówią i co więcej, dziennikarze o tym mówią, znaczy oczywiście nie ci prawicowi, ale mówią o tym w sposób naprawdę sensowny, bo też jeszcze może tak być, że czasem oni mówią, a nie bardzo, czuje się, że oni nie rozumieją, o czym mówią, że są niby za, ale nie do końca chwytają jakby problem. Teraz jest tak, że oni mówią z sensem i rozumieją i to widać. Również każde wydawnictwo szanujące się dzisiaj ma w swojej ofercie tematykę queerową jakąś, tak, czy literaturę w każdym razie. Więc zmiana jest ogromna. Jak się żyje w tej nowej sytuacji, to mnie jest trudno może ocenić, bo no ja mieszkam w Warszawie, my mieszkamy w Warszawie, w takim też takiej dzielnicy, no, gdzie po prostu podejrzewam, że tej swobody jest więcej niż w jakimś takim miejscu statystycznie uśrednionym w Polsce pewnie. Więc nie chcę się wypowiadać za wszystkich, bo zaraz ktoś powie, że gdzieś jest gorzej i będzie to prawda. No, nam się żyje bardzo dobrze. Może trudno mi to porównywać, no bo jak mówię, no zaczęłyśmy żyć tak całkiem otwarcie, no jednak niedawno, to jest kwestia 3 lat czy 4. Ale zaskoczyła nas ta właśnie reakcja na nasze, na tę książkę i na nasze różne właśnie takie, to ujawnienie się, które się z nią wiązało, takie już ostateczne. Po prostu to była reakcja totalnie akceptująca. Nie to, że tolerancyjna, prawda? Akceptująca totalnie. Znaczy taki spontaniczny, dużo serdeczności do nas płynęło z tego powodu. Aż pożałowałyśmy, że aż tyle to trwało po prostu. No, można było szybciej. Przepraszam, muszę jeszcze. Nie ma Zuzia, to problemu. chyba ty mnie jednak wykarm. Jeszcze później tylko ostatnie pytanie i będziemy kończyć. Nie, nie, Dobra, już mówię, przepraszam, ale po ale, prostu ale to ja rozumiem w pełni. bardzo przepraszam, Nie, będzie pani ale miała nie ma dużo za co. roboty po prostu. Nie ma No za więc co. właśnie, a już po ślubie to w ogóle było, moja żona Właśnie. była tak po prostu w takim, na takim haju po prostu. Ona nie tylko sąsiadów wszystkich tutaj właśnie informowała o tym, że właśnie wzięłyśmy ślub, ale gdziekolwiek poszła, no nie wiem, do sklepiku tu na osiedlu, czy na kijki takie tutaj właśnie dzielnicowe do Nordic Walking, do lasu, to po prostu wszystkim wszędzie o tym mówiła i spotykała się naprawdę z bardzo dobrym przyjęciem. Co więcej, okazywało się, że mnóstwo ludzi, których byśmy nie podejrzewali o to, zna osobiście, ma w najbliższym swoim kręgu rodzinnym czy przyjacielskim osoby ze społeczności LGBT. Mnóstwo tak zwanych zwykłych osób, typu pielęgniarka w szpitalu, nie wiem, no, sprzedawczyni w piekarni, no, tego typu osoby, że zawsze myślimy, że one nie znają takich osób i dla nich to jest jakaś abstrakcja kosmiczna. Otóż nie, i to było bardzo ciekawe. Więc myślę generalnie, że społeczeństwo nasze bardzo się zmieniło na plus i że zmierza ku lepszemu jeszcze bardziej pod tym względem. Natomiast no, jest ten taki właśnie, no tak, o tym miałam nie mówić, dobra. No. Rozdźwięk. Rozdźwięk, To, tak, właśnie tak. rozdźwięk. Mhm. Jest rozdźwięk. To ostatnie pytanie, bo osobiście jest mi bliska tematyka zwierząt i praw zwierząt. Pani pisze o myślistwie, prawda, w mojej ukochanej i ja, i mnie. I chciałam zapytać, czy to jest tak, że jeżeli dajemy przyzwolenie systemowe na przemoc wobec zwierząt, na to, że myśliwi odgrywają jakąś ogromną rolę. Tutaj pani pisze to był chyba wujek, prawda, który na 18 urodziny zabierał na polowania, no wiadomo, z zabijaniem prawdziwym. To jest tak, że kraje, które mają rozbuchaną tą przemoc, tą dosłowną przemoc fizyczną, e,
też mają większy problem z przemocą symboliczną, z niedopatrzeniem w kwestii praw człowieka, właśnie może wobec osób LGBT, czy właśnie uchodźców. Czy to się przekłada na inne wymiary? Bo mam wrażenie, że ta przemoc wobec zwierząt też odgrywa jakąś rolę symboliczną chyba w pani literaturze, prawda? Że to nie chodzi tylko o przemoc wobec zwierząt, tylko to jest przemoc jako idea, tak? Która może rozpełznąć się na inne wymiary życia społecznego. Czyli zdecydowanie jest tu korelacja, tylko ja bym się zastanowiła, co jest pierwsze. Znaczy, myślę, że gdzieś właśnie ta skłonność do przemocy to jest jakaś taka mroczna dyspozycja, która jest pierwsza i że ona jest dość ogólna, tylko jakby ona przybiera, właśnie ma różne przejawy. Mhm. I że przemoc wobec zwierząt i ta ślepota na to, że jest to problem i jakby niedostrzeganie tego horroru, prawda? Czyli to taka jakby przechodzenie do porządku dziennego nad okrucieństwem. Jakby to jest właśnie przejaw tej takiej dyspozycji do okrucieństwa. I to samo dotyczy właśnie praw człowieka, tak? Czy na granicy, czy wobec nas, czy wobec kobiet, czy wobec też osób na przykład żyjących poniżej progu ubóstwa. To jest w Polsce nadal wielki problem, mimo że teoretycznie jesteśmy 20. gospodarką świata. Też jest tutaj rodzaj takiego znieczulenia, że to wszystko są przejawy dla mnie pewnej jednej takiej właściwości, którą mamy. I to jest oczywiście wielki temat i wielka tajemnica. Znaczy, co sprawia, że jesteśmy tak okrutni? Ale myślę tak, że my jesteśmy okrutnym społeczeństwem. Jesteśmy okrutnym społeczeństwem, które znajduje przyjemność w zadawaniu bólu innym istotom. Tak myślę. No, nie jest to może jakaś bardzo krzepiąca wizja, ale już mam swoje lata i mogę takie mieć po prostu wizje i myślę, że to tak jest właśnie. Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę i za cały czas, który nam Pani poświęciła i życzę bardzo dużo siły na kontynuację tego, o co Tak. Pani walczy i nie wiem, może jakieś nowe projekty literackie, na pewno. Będą literackie, ale już na inny temat i to się okaże wkrótce. No, ale bardzo się Świetnie. cieszę, że mogłyśmy się spotkać. No i przepraszam za moje te Nie, laryngologiczne tutaj ekscesy. No. nie ma żadnego problemu, wszystko rozumiem i było świetnie. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję, dziękuję. Do Wszystkiego zobaczenia. dobrego, dziękuję, do widzenia.